Czas start, a ten odcinek zaczniemy dość nietypowo. Przyznamy się Wam, że w ubiegłym roku postanowiliśmy przetestować zyskującą na popularności aplikację, która umożliwia zakup paczek o krótkim terminie przydatności ze sklepów czy lokali gastronomicznych po okazyjnej cenie, na przykład za około 30% wartości. I trzeba przyznać, że paczka za 11,99 w jednym z marketów dość pozytywnie nas zaskoczyła. Znaleźliśmy tu porcję rosołową, świeże warzywa, gotową pizzę, mleko, pieczywo i kawałek ciasta. A dzisiejszy odcinek zaczynamy nieprzypadkowo od naszego testu. Niebawem minie minuta od początku reportażu, a statystycznie w ciągu 60 sekund w Polsce w śmietniku ląduje aż 5,5 tysiąca kilogramów żywności, która jest zdatna do spożycia. To naprawdę jest szokujące, biorąc pod uwagę ilość osób, które w tej chwili są głodne lub niedożywione. Temat marnowania żywności jest pełen sprzeczności i paradoksów. Im bardziej cywilizowany kraj, tym więcej się marnuje. Co jest, kurczę, by szło na opak, tak? W Afryce brakuje pożywienia, więc wykorzystują każdy produkt i nie marnują. Niestety, im bardziej cywilizowany kraj, tym więcej jest produktów marnowanych. Dla małego przykładu, Afryka marnuje 5%, Europa marnuje 40% pokarmów. To aż przytłaczające jest, tak? Ile marnujemy produktów? 40% wyprodukowanych produktów, gdzie każdy produkt potrzebuje dużej masy energii, żeby to wyprodukować, dużo pracy, więc marnujemy niestety i trzeba na to zwrócić uwagę. Według raportu organizacji ekologicznej Feedback EU w krajach członkowskich Unii Europejskiej w ubiegłym roku do śmieci wyrzucono ponad 153 miliony ton żywności, czyli 20% rocznej unijnej produkcji. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa podaje, że na świecie co roku marnuje się aż 1,3 miliarda ton żywności, co stanowi 1/3 produkcji żywności na Ziemi. Co więcej, uważa się, że aż 2/3 wyrzucanego jedzenia w rzeczywistości nadal nadaje się do spożycia. To przeraża, tym bardziej, że według raportu ONZ z 2022 roku wynika, że 850 milionów ludzi na świecie nadal głoduje lub jest poważnie niedożywionych. Statystyki są przerażające w teorii i to jest najgorsze, dlatego że to są tak kosmiczne liczby, jakieś miliony ton, że one są nie do wyobrażenia. W takim miejscu jak to, czyli w sklepie społecznym, możemy to poczuć we własnych mięśniach, nie? Ile tak naprawdę jedzenia się marnowałoby, gdyby nie trafiło do nas. No i wiemy, że to jest tylko bardzo niewielki odsetek tego, co mogłoby zostać spożyte po prostu. Z raportu Strategia od pola do stołu w sektorze przetwórstwa spożywczego wynika, że ogniwami łańcucha żywnościowego, które w największym stopniu przyczyniają się do marnotrawstwa żywności, są gospodarstwa domowe i przetwórstwo spożywcze. Odpowiadają one łącznie za 72% ogółu strat w tym zakresie. Pozostałe 28% marnowane jest w gastronomii, produkcji rolnej oraz handlu hurtowym i detalicznym. W momencie, kiedy na sklepy zostało nałożony taki obowiązek, żeby przekazywać jedzenie na cele charytatywne, no to one się zorientowały, że można to jedzenie równie dobrze sprzedać, więc okazało się, że istnieją systemy na to, żeby wprowadzać promocje, zachęcać klientów do tego, żeby korzystali z tego jedzenia z krótkimi terminami, co akurat z punktu widzenia naszej misji, czyli ratowania jedzenia, jest absolutnie fajne. Natomiast do nas zaczęło spływać trochę mniej jedzenia albo jedzenie gorszej jakości, czyli to już przecenione, które jakby zostało 10 razy wyobracane w sklepie, więc ono często nie wygląda tak dobrze, jak powinno. No i też myślę, że dosyć istotne jest to, że sklepy się zorientowały, że im się to opłaca, żeby nie marnować, bo mamy w Polsce naprawdę bardzo dobre, bardzo ułatwiające przekazywanie darowizn żywnościowych ustawodawstwo. Jedno z najlepszych w Europie, najbardziej korzystnych dla darczyńców, dlatego że można sobie odpisywać różnego rodzaju podatki, ulgi. Jakby naprawdę można na tym, jeżeli nie zyskać, na pewno nie stracić na takich darowiznach. Natomiast problemem tak naprawdę jest to, że tą grupą, która nie widzi korzyści z niemarnowania, bardzo długo byliśmy my, czyli osoby prywatne, i dlatego w Polsce tak naprawdę 2/3 jedzenia, które się marnuje się u nas w domu. No ja tutaj nie będę grzeczny, ale mi się wydaje, że taka rozpasana konsumpcja, że się kupuje zupełnie bez sensu dużo rzeczy.
Nie wiem, z czego to wynika. Na pewno nie z tego, że ludzie w Polsce są bardzo bogaci, no bo nie są, ale wszyscy to widzimy, jeżeli pójdziemy do pierwszego, lepszego marketu, no to tam kolejki są permanentnie i zawsze i wszystko, co jest w tych sklepach do sprzedania, to się w zasadzie sprzedaje, no a potem widzi się, jak to wygląda przy śmietnikach. Przede wszystkim jak są robione takie badania i pyta się ludzi, dlaczego marnują, ja też sam siebie zapytałem, dlaczego marnuję, dlatego, że kupiłem za dużo, albo dlatego, że za dużo ugotowałem. I to są moje osobiste najczęstsze powody i faktycznie w statystykach też to widać, że nie kontrolujemy tego, ile kupujemy, czyli robimy zakupy na przykład bez listy. Zakupy nieprzemyślane, czyli tam idzie się do sklepu, kupuje się na przykład zamiast jednej sałaty 2 sałaty, a zjadamy jedną, ta jedna leży, po prostu już się za jakieś tam 2-3 dni nie nadaje, bo się robi czarna i tak samo jest z wędliną, tak samo jest z owocami. Tak samo owoce kupujemy za dużo, a przecież dostępność teraz tych produktów jest bardzo duża. Także codziennie można sobie coś tam kupić, bo przeważnie codziennie każdy jest w pracy i codziennie może sobie coś kupić świeżego. Ale takie właśnie zakupy, albo może jutro nie będę zachodzić, albo może się zje, a później się tego po prostu nie zjada i to się po prostu wyrzuca. Albo nie wiemy, co przygotowujemy na obiad, coś nam wpadnie w oko, kupimy to i przeterminuje nam się to w lodówce albo zepsuje. Albo też, i to jest też mój grzech, gotuję obiad dla 10 osób, który potem jedzą 2 osoby, no i już na 3. dzień naprawdę mam ochotę zmienić jadłospis. Tak więc to jest dosyć częste i to jest kwestia zmiany nawyków, która jest dosyć prosta, ale wymaga trochę samokontroli. I myślę, że wbrew pozorom, jeżeli mówimy o tym, że w ostatnich miesiącach, latach wszystko drożeje, jedzenie drożeje, to jest dla nas główna motywacja do tego, żeby zacząć oszczędzać, dlatego że jedzenie jest też głównym wydatkiem tak naprawdę, który ponosimy. Niezależnie od tego, czy mamy jakąś dietę, czy nie mamy diety, gdzie mieszkamy, jakby każdy z nas musi jeść, więc każdy z nas też marnuje. Chodzi o to, żeby marnować mniej jedzenia, czyli marnować mniej pieniędzy. Każda forma, każde działanie, które przeciwdziała marnowaniu żywności, przyczynia się również do ochrony środowiska. Szacuje się, że aż 10% emisji gazów cieplarnianych ma swoje źródło w marnowaniu jedzenia. Działalność banków żywności czy takich inicjatyw jak sklepy społeczne dokładają swoją cegiełkę w rozwiązywaniu tego problemu i służą jednocześnie promowaniu dobrych praktyk. Sklepów prowadzimy 8 i każdy działa trochę inaczej. Generalna zasada jest taka, że wszystko, co tutaj trafia, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest jedzenie z krótkimi terminami, które my pozyskujemy jako darowizny ze sklepów od producentów z hurtowni. Osoby, które potrzebują, mogą uzyskać skierowanie z lokalnego ośrodka pomocy społecznej, czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na przykład, tak jak w Gdańsku, i z takim skierowaniem zgłosić się w wyznaczony dzień do sklepu i zrobić sobie zakupy. Zakupy, które się samemu wybiera, z tego co akurat mamy, tylko że się za nie nie płaci. To są wszystko produkty, które ludzie uzyskują bezpłatnie. Natomiast zawsze prosimy o to, żeby dokonywali rozsądnego wyboru i nie dawali się złapać na taką myśl, że już któryś miesiąc żyją bez mięsa, tak strasznie by zjedli kotleta, że teraz wezmą 5 kilo tego mięsa, który jest z terminem do dzisiaj, bo ono się po prostu zwyczajnie zmarnuje. Choćby mimo najszczerszych chęci można sobie zrobić krzywdę albo po prostu wyrzucić to jedzenie do kosza. Więc też staramy się, żeby sklep przez to, że ma dosyć szeroki asortyment, i ma takie limity swoje wagowe, żeby zachęcał do takiej roztropności w wybieraniu jedzenia i komponowania sobie posiłków z tego, co jest dostępne i faktycznie ludzie to robią. Widać to w Gdańsku, widać to w Gdyni, widać to w innych sklepach, że to jest takie miejsce, gdzie nagle się okazuje, że nie ma tej spiny. Coraz częściej mówi się o idei Zero Waste w kuchni. Odwiedziliśmy warsztaty kulinarne, na których prezentowano proste patenty na to, jak wykorzystać resztki z poprzedniego dnia, śniadania, czy nawet obierki po warzywach, na przykład po ziemniakach. I tak to okazało się, że to, co zazwyczaj ląduje w koszu na śmieci jako odpad, staje się bazą bulionu czy osobnym daniem w postaci pysznych chipsów. Bardzo panie są zainteresowane tym, jak można wykorzystać coś, co nam po prostu zostało. Czyli na przykład te nasze obierki z marchewki, że można zrobić bardzo dobry bulion
z tego, że można obierki ziemniaków wykorzystać, zrobić chipsy. Także zainteresowanie pań jest bardzo duże. To muszę powiedzieć, że tak. Tak jak dzisiaj mieliśmy pierś z kurczaka, mieliśmy kaszę, bulgur do wykorzystania, mieliśmy ziemniaki. Po prostu pierś z kurczaka skroliliśmy do sałatki jarzynowej. Ziemniaki i kaszę, bulgur wymieszaliśmy z serem, zrobiliśmy kotlety. Także wszystkie te produkty, które nam zostają z poprzedniego, tak samo jak i jajka ze śniadania czy twaróg, właśnie wszystko przerobiliśmy, pokroiliśmy, zrobiliśmy z tego kotleta, opanierowaliśmy, wyszedł bardzo smaczny. A więc podkreślmy raz jeszcze, mądre planowanie posiłków i zakupów, nie robienie zakupów na głodnego, najlepiej z listą, pomoże nam zmniejszyć ilość niepotrzebnie zakupionych produktów. Racjonalne wykorzystanie produktów, odpowiednie przechowywanie czy przetwarzanie pomoże zlikwidować do minimum skalę marnowania żywności w naszych gospodarstwach domowych. Dużo rzeczy można zakonserwować, dużo rzeczy można po prostu zamrozić. Czy po prostu zgrzać. Mamy teraz takie zgrzewarki po prostu też próżniowe, które są też dostępne. Można sobie te produkty po prostu zgrzać próżniowo, włożyć do lodówki, one wytrzymają na pewno znacznie dłużej. A tak samo po prostu mamy też, każdy ma zamrażarkę, możemy niektóre rzeczy po prostu sobie zamrozić. Każdy z nas teraz żyje w bańce i w mojej bańce przetwarzanie, wekowanie, suszenie, takie nadawanie drugiego życia temu jedzeniu, którego może niekoniecznie mam ochotę zjeść, ale jakby szkoda zmarnować, to jest trend. I to jest trend i dlatego, kiedy na przykład prowadziliśmy w Banku Żywności w Trójmieście zajęcia dla seniorów, to próbowaliśmy wytłumaczyć, że to seniorzy są liderami Zero Waste, a nie ta młodzież z Instagrama. Dlatego, że to oni, konkretnie one, bo to głównie jednak były kobiety, były nauczone gospodarności, były nauczone tego, że jak się ugotuje za dużo ziemniaków, to następnego dnia się robi kopytka albo się je odsmaża do kolejnej potrawy. Więc wydaje mi się, że to w tej chwili jest trend, który już staje się, jakby tak zaczyna wchodzić w krew bardzo wielu osobom, dlatego że w latach 90., jeszcze 2000 pamiętam, że wyrzucanie jedzenia było symbolem statusu tak naprawdę. Można było kupić więcej, bo nas było stać na to. I to nie była kwestia tego, że my śmiecimy, tylko to było dla nas oznaka, że nie musimy się już martwić, nie musimy ciułać i nie musimy zastanawiać się nad tym, że o Boże, będę musiała zrobić następnego dnia kopytka i zrobić do tego sos, tylko możemy kupić sobie gotowca, zjeść połowę, a drugą połowę wyrzucić, bo możemy. Natomiast teraz myślę, że największą motywacją jest to, że oczywiście pieniądze oszczędzamy w ten sposób. Z drugiej strony oglądamy w mediach społecznościowych, w telewizji różnego rodzaju podpowiedzi, lifehacki, jak to robić. To nie są nowe rzeczy. To są wszystko jakby porady zaczerpnięte faktycznie od gdzieś tam naszych rodziców, babć, prababć czasami. Dlatego myślę, że też wracają te na przykład przepisy kuchni, nawet nie powiedziałbym staropolskiej, ale takie z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy jednak taka gospodarność była dużą cnotą. I myślę, że to jest fajne, że z jednej strony zakorzeniamy się w gdzieś takiej tradycji kulinarnej, ale też w tym wszystkim, co się wiąże wokół kuchni, z czym jedzenie jest związane, czyli tak naprawdę ze stołem, z tym, że to chodzi o to, żeby spędzać razem czas, że to jest nasz wspólny zasób i nasza wspólna praca. Jedzenie jest czymś, na co pracujemy, przy czym pracujemy robiąc je i co potem daje nam przyjemność, żeby je konsumować. I wydaje mi się, że to jest też jedna z takich motywacji, które zapominamy, że jedzenie ma nam dawać przyjemność, a jeżeli marnujemy jedzenie, to marnujemy okazję do przyjemności. Niestety niewykorzystywany jest potencjał produktów. Co ja się nauczyłem w poprzedniej pracy, nic nie wyrzucaliśmy tak naprawdę, nawet obierki. Odpowiednio jak się je wcześniej umyje, później obierze się marchewkę, czy pietruszkę, czy inne korzenie. Można zagotować fajny wywar z tego zrobić, wydobyć wszystkie walory smakowe z tego i dopiero wtedy zutylizować, tak? Starajmy się to wykorzystywać każdy produkt. Z kości na przykład zwierzęcych też możemy rosół genialny ugotować. Dlatego, tak jak zawsze powtarzam, trzeba respektować dany produkt i wydobywać z niego wszystko, co jest w nim dobre. Nie życzyłbym nikomu, żeby musiał jakieś tam obierki wyjadać, dlatego że musi, a nie chce tego robić. Ale no to tak rzeczywiście jest. Zresztą u nas w Polsce
bardzo popularne jest mięso wieprzowe i tutaj kiedyś to świniobicie, tak jak były często i wszystko na maksa się wykorzystywało, więc na przykład podroby też, czy smalec, czy skórki z tusz wieprzowych. Teraz tego w zasadzie na dobrą sprawę podrobów się bardzo ciężko w sklepie kupić, a one są doskonałe, mało popularne. W Polsce są tam cynaderki, czy ozór, czy coś takiego. Ja to uwielbiam, ja to bardzo lubię. A kiedyś to było to u nas w naszej kuchni bardzo popularne i dobre jedzenie. Teraz w zasadzie się od tego odchodzi. Nie wiadomo, z czego to wynika. Na dobrą sprawę nie wiem, ale ja dużo jeżdżę po świecie i dużo tych moich podróży to jest takich kulinarnych, gdzie chcę kuchnię poznać i jak się na przykład do Brazylii, do Hiszpanii, wielokrotnie byłem, to tam są takie potrawy, których u nas gdzie tam ogon wołowy ktoś by zjadł, przecież to niedobre, a tam jest, czy skórki, a tam to się je i to jest przysmak i to sporo kosztuje w sklepach. Ważne jest przechowywanie właśnie, ważne jest respektowanie każdego produktu. Każdy produkt potrzebuje odpowiedniej obróbki i niestety, trzeba świadomość tutaj budować, tak? Zamiast wyrzucać nadwyżki jedzenia, lepiej podzielić się nim z innymi. Powstaje coraz więcej grup w mediach społecznościowych, gdzie ludzie oddają posiłki, półprodukty czy produkty. Jedzenie można przekazywać znajomym, bliskim, czy oddać na przykład do jadłodzielni. Tego typu miejsca powstają praktycznie w każdym większym mieście i z pewnością będzie ich przybywać. Zdecydowanie jest coraz więcej ludzi zainteresowanych tym, dlatego że to przestała być taka nowinka techniczna i jakieś takie coś, co zrobiło, że grupa jakichś szalonych aktywistów ekologicznych postawiła lodówkę gdzieś w przestrzeni miejskiej i tam można oddać jedzenie i ono jest dla biednych. Tylko teraz to zostało znormalizowane w ten sposób, że to jest miejsce, w którym można się podzielić jedzeniem. Ono niekoniecznie jest dla osób, które są potrzebujące. One są po to, żeby się nie zmarnowało na przykład. Albo dla osoby, która żyje w jakiś alternatywny sposób, bo znam takie osoby, że to też jest sposób na przeżycie, na trochę jakieś takie nowe doznanie, na funkcjonowanie może bez pieniędzy, może poza tym takim systemem tradycyjnym, co jest generalnie bardzo fajne. W sensie to, że normalizujemy to nam się opatrzyło, jest coraz więcej. Szkoły zakładają własne jadłodzielnie, żeby się nie marnowało drugie śniadanie. Są jadłodzielnie w instytucjach, takie wewnętrzne, w firmach bardzo często, więc jakby to jest z jednej strony opatruje nam się, co jest super, bo wtedy wiemy, że jak nie możemy zanieść do sąsiada, bo go nie znamy i trochę jest nam głupio, nasi znajomi już mają dosyć tego rosołku czy bigosu po świętach, to możemy to zanieść w takie miejsce. Niemarnowanie żywności to nie tylko aspekt społeczny, to także troska o klimat i środowisko, a to z kolei jeden z celów wspólnej polityki rolnej.